Co to ma być? Dzień dobry, witam was serdecznie na OWU Drive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam was do prezentacji tego oto jakże wyjątkowego basu Danelectro Longhorn. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale, i za czołóweczką zaczynamy prezentację tego cuda. Komu się zdarzyło oglądać parę lat temu festiwal piosenki Eurowizji, to mógł taką gitarę na tym festiwalu zobaczyć, ponieważ na basie Longhorn Danelectro gra Victoria De Angelico, czyli basistka zespołu Måneskin. Grała dokładnie na tym basie. Zresztą z tego, co orientowałem się, to ona ogólnie na basach Danelectro gra. Tyle, że wiadomo, ma wersję w tym kolorze, czasami gra na czarnym, czasami na jakimś bardziej customowym, ale gra. Więc no, ciężko mi znaleźć coś bardziej charakterystycznego, jeśli chodzi o aktualną scenę muzyczną. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle same produkty Danelectro, ja wam powiem tutaj parę tematów, natomiast więcej informacji odnośnie samej marki Danelectro znajdziecie w filmie pod tytułem Historia jednej gitary, właśnie z gitarą elektryczną Danelectro, czyli z tą, którą przez chwilkę widzieliście na czołóweczce, tylko co prawda w innym kolorze. Tak? Chodzi mi o tego pomarańczowego Sparkla. Ja tych Danelectro miałem kilka, więc różnie po prostu się tutaj prezentują. No jak widzimy, jest ewidentne podobieństwo do tych gitar i w ogóle cała idea konstrukcyjna jest taka sama. Bo tak w skrócie, Danelectro to gitary, które są, kochani, zrobione z paździerza. Tak, a ściśle mówiąc z płyty pilśniowej. Cała konstrukcja tej gitary, zresztą ogólnie gitar Danelectro, polega na tym, że mamy zawsze ramę z drewna, tutaj w jakąś przebitkę wam dam albo jakieś zdjęcie, blok drewniany w środku, natomiast górna i spodnia płyta jest to właśnie ta płyta pilśniowa, czyli masonit tak zwany. To było związane właśnie z kwestiami cięć finansowych do produkcji gitar i o tym sobie możecie właśnie obejrzeć w historii jednej gitary, o których wam wcześniej mówiłem. No dobra, to teraz przechodzimy sobie do tego cuda. Jeszcze tylko przypomnę wam, że właśnie basy, czy te 59, czy jak chociażby ten basik, który za mną stoi, czyli już taki typowy bas Danelectro, na kanale materiał był. Zresztą zobaczcie, jak pięknie się ze sobą razem komponują. Że zapraszam do zapoznania się. Druga rzecz charakterystyczna dla marki Danelectro to lipstick pickup, czyli są to właśnie single. To są najprostsze w konstrukcji istniejące na świecie przetworniki, czyli po prostu kawał sztabki magnesu owinięta drutem, wrzucona do tuby po szminkach, tak mogę powiedzieć. To na ten temat też się dowiecie więcej w historii jednej gitary. No i dobra, mamy tego Longhorna, gitara, która no, wygląda, uważam, że czadersko. Ten Longhorn tutaj się fantastycznie prezentuje w tym kolorze takim jak mój kubek. prawie że. Bardzo fajny jest ten układ kolorystyczny. Co jest jeszcze tutaj w każdym Danelectro? Boki są wyłożone taśmą winylową tutaj. Jeśli chodzi o pozostałe tematy, no to wiadomo, gryw jest normalnie już drewniany, tam klonowy. Podstrunnica tu jest akurat z Pauferro, ale całkiem fajny kawałeczek, taki ciemniejszy tego Pauferro się trafił. Dodatkowo śmiesznie to w basie wygląda, klucze, typowe klucze typu vintage, takie jak są w gitarze, tylko że są w basie, więc są malutkie i wyglądają bardzo, bardzo śmiesznie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tych wielkich kluczy w basie. 24 progi, słuchajcie. 24 progi, a to jest w ogóle short scale, to jest niecałe 30
cali, więc no ta gitara jest króciutka. Nawet jak sobie ją do tego danka, który jest pełnoskalowy, porównamy od mostka do mostka, no to jest po prostu te parę centymetrów krótsza. Cóż jeszcze? Ameliniowe siodełko. Nathan Daniel w ogóle miał, konstruktor tych gitar, bardzo lubił aluminiowe siodełko, stwierdzał, że bardzo to pozytywnie wpływa na wybrzmienie. Co prawda nie stosował prętów do regulacji, tylko kładał w gryfie po prostu metalowy pręt, który trzymał cały gryf już forever. Teraz oczywiście te pręty do regulacji już są wstawiane, to zostało zmienione. Ciekawostką jest też to, że tutaj mamy, słuchajcie, ten klasyczny mostek Danelectro z lat 50., czyli bez możliwości regulacji. Mamy tutaj po prostu kawałek palisandru położony na metalowym mostku i tyle. I tyle. Intonacji tutaj nie ustawimy. Co prawda można ten mostek sam sobie przesuwać, a właściwie można przesuwać ten drewniany bloczek, jak to nazwać, siodełko? No, może tak. Natomiast sama gitara jest absolutnie prosta w konstrukcji. Co to znaczy? To znaczy na przykład jak regulujemy mostek, wysokość mostka. Mamy mostek osadzony tylko na 2 śrubach i tylko właściwie wkręcamy te śruby. Śrubka się podnosi lub opuszcza. Tyle. Bardzo proste. I tak samo regulujemy pick-upy. Pick-upy, jak widzicie, nie mają żadnego mocowania. One są przykręcone śrubkami od drugiej strony, więc wkręcając śrubkę, przyciągamy do niej pick-up. Wszystko tutaj ma być proste i tanie w produkcji. Co prawda w dzisiejszych czasach może niekoniecznie tanie, bo Chińczycy nie wzięli się za produkcję tych gitar zbytnio. Zresztą one nie są popularne, no przyznajcie się. Przyznajcie tutaj w komentarzu, kto z Was dowiaduje się o marce Danelectro w tym momencie, a kto tak naprawdę wie dzięki temu kanałowi, a kto w ogóle o tym nie wie. Także piszcie, czekam na Wasze komentarze. Sama gitara, uważam moim zdaniem, że wyglądowo jest cudowna. Pewnie połowa z Was powie, że jest paskudna, ale jest fajna. No i tu jeszcze jest ciekawe dla Danelectro podwójne pokrętełka. Podwójne to znaczy mamy, jak widzicie, takie brązowe cudo do kręcenia i to białe cudo do kręcenia. Może teraz odpalę nagrywanie dźwięku i już Wam tłumaczę dalej, o co w tym chodzi. Mamy dwa. Każde do swoistej przystawki. Brązowe jest od głośności. Nie? Natomiast białe jest od tonu. W ten sposób to działa i w jednym, i w drugim. Natomiast dodatkowo tutaj jest taka zapadka, taka kuleczka, potem Wam jakieś zbliżenie zrobię, że można właściwie to zrobić, że one działają równocześnie. Jak ktoś nie używa potencjometra tonu, to może sobie zrobić tak, że tym białym pipsztykiem ton i głośność równocześnie kieruje. No dobra, to zobaczmy sobie w takim razie, jak to brzmi. Jesteśmy na tym brzmieniu Big Stack z Logica. Teraz są dwie przystawki, no bo dwie brzmią chyba najfajniej. No jak Wam paździerz brzmi, nie? Teraz skręcam, czyli mam teraz mostkową. No i teraz robię odwrotnie, że daję tą gryfową. I co Wy na to? Co Wy na to? Jeszcze raz, skoro jestem na tej. Obie. No i mostek.
wiadomo, mostek troszeczkę jest słabsiejszy tutaj w tym wszystkim. No spoko. A teraz, no co? Kosteczka. Fajnie? Prawda? Nie no, powiem wam, że bardzo przyjemne basidło. No i u góry można sobie pograć, bo mamy aż 12 progów. Można? Można. To wiecie co? Teraz byłem na Logicu, przełączę się na chwileczkę na Fendera, Rumble i tam jeszcze parę dźwięków na Fenderze i też korzystamy z tego fuza, który jest wbudowany w Fenderze Rumble. Dobra, Fender Rumble na razie jeszcze na czystym. Nie? Tak to przyjemny również na tym. Dobra, ale teraz z drive'em. Ej, znacie ten motyw skądś? Bo go przed chwilą moje ręce same zagrały. Jak nie, to muszę może jakiś hit nagrać. Jak to było? Nie. Nie. Nie wiem, czasami wiecie co, fajne pomysły nie wiadomo skąd, kiedy wskakują. Oczywiście wiadomo w oparciu o jakieś nasze doświadczenia, ale to jest właśnie jeden z tych momentów. No dobrze, moi drodzy, to jeszcze na sam koniec, na szczęście mam nagradane w wcześniejszej produkcji malutki fragmencik właśnie również jednego z hitów zespołu Måneskin z gitareczką i perkusyjką. I teraz to niech mi ktoś powie, czy można grać koncerty dla po prostu ogromnej liczby ludzi na gitarze z paździerza? Jak się okazuje, można. Także słuchajcie, tak wygląda właśnie Dan Electro i
Ten basik oczywiście jest u mnie dostępny w opcji wypożyczenia na muzycznych gratach. Jeżeli byście mieli ochotę, to zapraszam Was serdecznie, a jakby ktoś chciał sobie kupić coś takiego, no zaraz mi znowu komputer się rozwali, więc dźwięk pójdzie z aparatu. Przepraszam Was. Ta podstawowa wersja w kolorze właśnie tym, nie wiem jak to nazwać, podpalanym oraz czarnym, to jest koszt około 2500 zł. Te droższe basy z takimi F-kami, tutaj a la Hollow Body, no są troszeczkę droższe. Czy to dużo, czy to mało? Na zasadzie basu nie z drewna, produkuje się ich mało i też te koszta produkcji są znacznie większe. Zresztą te gitary są wyjątkowe, więc mimo wszystko uważam, że to jest dobra cena za tego typu instrumenty. No, puryści brzmieniowi tutaj niekoniecznie mogą się nimi zachwycać, no ale kurde, Jimmy Page grał na Dan Electro, Jimi Hendrix zaczynał na Dan Electro. Także słuchajcie, tak to wszystko wygląda. Link do wypożyczenia i zakupu znajdziecie w opisie i w komentarzu bezpośrednio pod filmem, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że postanowiliście spędzić ze mną ten czas. Dziękuję patronom kanału. Dajcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, aby być na bieżąco i polecam serdecznie Dan Electro. A może macie gitarę Dan Electro jakąś swoją, co? Dajcie znać w komentarzu. Tu jeszcze nie powiedziałem, że w ogóle jest metalowa zaślepka z takiej fajnej, cieniutkiej blachy. Fajnie się to prezentuje. Naprawdę wyjątkowe instrumenty. To by było na tyle. Kończę, bo ten materiał nagrywam, uwierzcie mi, chyba 2,5 godziny przez te problemy z kompem. I tak jak widzicie, nie nagrałem tak, jakbym chciał. Nic. Jeszcze raz. Pa, dzięki, na razie, trzymajcie się.